Witam, bo dzisiaj są podobno walentynki dla kotów. Tutaj chciałam się dowiedzieć w ogóle, żeby zaprosić, może się jeszcze uda komuś przyjść dzisiaj, więc gdzie jesteśmy i w ogóle opowiedzieć o waszej organizacji, coś tak, bo przypomnieć na razie. Tak. Jestem Dominika Nowak, jestem wolontariuszką Fundacji Stawiamy na łapę. Dzisiaj znajdujemy się w Centrum Handlowym Nowe Czyżyny, gdzie mamy stoisko nasze fundacyjne. Dzisiaj są walentynki, więc postanowiliśmy podzielić się miłością właśnie z kotami. Wszystko, co znajdziecie na naszym stoisku, jest rękodziełem stworzonym przez naszych wolontariuszy oraz gadżetami w koty i dla kotów. O godzinie 12 i 17 będą również wykłady behawiorysty na temat relacji wśród kotów, więc serdecznie na nie zapraszamy. Można również pogadać z naszymi wolontariuszami, poznać nasze koty, porozmawiać o fundacji, o kotach. Będzie też behawiorysta dostępny, więc też można z nim porozmawiać. Można też zostawiać dary dla naszych kotów, więc można iść do sklepu zoologicznego i coś dla nas kupić. Można po prostu przyjść, pooglądać, można zostać wolontariuszem. Także zapraszamy serdecznie i mamy nadzieję, że ten piękny Dzień Miłości będzie też Dniem Miłości. Jeszcze tak, ostatnio jak byłam, to była mowa o kociarni, chyba że wtedy żeście zbierali na tą kociarnię, czy mieli założyć. I jestem ciekawa, jaka jest sytuacja w ogóle z tą kociarnią. No i w ogóle może opowiedzieć o tym, w jaki sposób, bo chyba są domy takie tymczasowe, nie? To może na razie te dwie rzeczy, tak, jeszcze bym coś, tak. Tak, przeprowadzaliśmy się do nowej kociarni kilka miesięcy temu. Udało nam się przeprowadzić do kociarni na ulicy Narutowicza. Mamy fantastyczny budynek, który jest w całości poświęcony właśnie kotom i pomaganiu im. Mamy kilka kwarantannę, na którą trafiają koty, które są prosto wyłapane, które są chore, które są w leczeniu albo właśnie w kwarantannie, czyli okresie obserwacji, czy nie mają jakichś chorób zakaźnych. Po zakończeniu tej kwarantanny koty trafiają na tak zwane katrumy, czyli miejsca, gdzie czekają na swój dom tymczasowy. To są pomieszczenia, w którym koty mają drapaki, mają kanapy, w których wolontariusze też przychodzą nie tylko po to, żeby się nimi zaopiekować pod względem takim koniecznym, czyli nie tylko je karmią i sprzątają, ale też tam wolontariusze mogą przychodzić po to, żeby koty głaskać, socjalizować i bawić się z nimi, aby przygotować je do życia z człowiekiem. Natomiast jeżeli koty mają szczęście, to nie trafiają na katrum w ogóle i trafiają od razu do domów tymczasowych. Nasza fundacja opiera się głównie na działaniu domów tymczasowych, czyli ludzi, którzy chcą przyjąć pod swój dach kota, który dopiero szuka własnego domu. Fundacja wspiera, pomaga. Fundacja może zaoferować pełne wyżywienie, pełną opiekę weterynaryjną, zapewnić wszystko dla tego kota. Najważniejsze jest, żeby ktoś dał kawałek swojego domu. Jeżeli ktoś chce zapewnić tym kotom jedzenie lub opiekę weterynaryjną po swojej stronie, jest to możliwe, natomiast nie jest to wymagane. Więc jeżeli ktoś chce dostać domem tymczasowym, też zachęcamy do rozmowy z nami albo do kontaktu przez stronę internetową. Wszystko wytłumaczymy. Jest to świetna opcja dla ludzi, którzy nie wiedzą, czy sobie poradzą z kotem w domu, którzy nie mogą mieć kota na stałe, na przykład dlatego, że dużo podróżują albo są studentami i często wyjeżdżają do własnego domu albo wracają na wakacje. Także domy tymczasowe to jest świetna opcja, plus koty wtedy uczą się dokładnie żyć z człowiekiem w domu, nie tylko w klatce albo między kotami, ale przede wszystkim między ludźmi, bo to właśnie do ludzi potem trafią do swoich prawdziwych domów. Jak wygląda kontrola sytuacji, czy kotek ma dobre warunki w danym mieszkaniu? Zanim wydamy kota do nowej rodziny, następuje tak zwana wizyta przedadopcyjna i to jest wizyta dwustronna, to znaczy jedna wizyta przedadopcyjna to jest wizyta ludzi w domu tymczasowym kota, aby poznać tego kota, więc to jest pierwsza rzecz, sprawdzenie tego, czy w ogóle taki kot rodzinie odpowiada, czy to jest to, czego oni szukają. I oni się poznają właśnie w domu tymczasowym albo na kociarni, jeżeli ten kot przebywa na kociarni. I jeżeli ta rodzina się zdecyduje, że tak, to jest ten kot, którego oni chcą przyjąć do swojej rodziny, wtedy my mamy grupę wolontariuszy, którzy zajmują się tylko i wyłącznie adopcjami. Ci ludzie jeżdżą na wizyty przedadopcyjne do domu, w którym kot będzie mieszkał i sprawdzają, czy są zabezpieczenia odpowiednie, czy rodzina jest przygotowana na kota, czy warunki są sprzyjające. Tak, bo wiadomo, że jeżeli na przykład ktoś ma za dużo kotów na metraż, czy jeżeli ktoś nie zabezpieczy okien i balkonów, no to takie sytuacje są przez nas weryfikowane i na przykład do domu bez zabezpieczeń kot nie trafi. Często ludzie nam zarzucają, że jesteśmy zbyt ostrzy w tych kontrolach, jednak te kontrole są podyktowane naszym doświadczeniem. Nasza fundacja działa już 10 lat.
pod tą nazwą, a wcześniej działaliśmy wiele lat jako krakowski oddział innej fundacji, innego stowarzyszenia, więc mamy ogromne doświadczenie i kiedyś nie było aż takich obostrzeń, ale widząc na to, jak czasami bezmyślnie niektórzy ludzie podchodzą do opieki nad kotami, nie rozumiejąc potrzeb i biologicznych zachowań kotów, no to nie jesteśmy w stanie wydać kota do domu, w którym będzie zagrożony. Tak, wiadomo, że kot na przykład nie rozumie, że jest na 3., 4., 7. piętrze. Taki kot, jak zobaczy ptaszka na balkonie, może przez niego wyskoczyć, spaść, zrobić sobie krzywdę. Takie wypadki zazwyczaj są śmiertelne albo kończą się bardzo dużym paraliżem u kota, więc dlatego u nas zabezpieczenia są konieczne. Nieraz ratowaliśmy koty, które wypadły z balkonu. Dlatego to jest u nas stuprocentowe wymaganie. Co do reszty, to jest już kwestia po prostu indywidualna. Dobra, to dziękuję bardzo Pani i proszę jeszcze może zaprosić na dzisiaj, to jest sobota, 14, tak? Tak. Sobota, 14 lutego, walentynki, Centrum Handlowe Nowe Czyżyny od 10 do 18. Zapraszamy na nasze stoisko. Dobra,